Cześć, tu Igor, Centrum Przygotowania Sportowego. W tym odcinku z serii Rowerowe Enduro przedstawię Manual Trainer od firmy Bikelegs. Bikelegs to litewska firma produkująca akcesoria oraz skocznie rowerowe wykonane głównie z drewna, a Manual Trainer to urządzenie, a właściwie bardziej stojak, służący do nauki statycznej pozycji do manuala. Bikelegs swój sprzęt przesyła w takim pudełku. Mamy tu ponumerowane elementy wykonane z 12 mm wodoodpornej sklejki brzozowej. Cechą charakterystyczną stojaka jest to, że możemy go rozłożyć do takiej formy, jak tutaj widzimy, dzięki czemu jest łatwiej go przechowywać lub gdzieś tam ze sobą zabrać. Jeżeli chodzi o wymiary, no to mieści się on do tego pudełka, w którym przyszedł, i możemy podać wymiary tego pudełka. To jest 75 na około 40 na 6 cm. Oczywiście możemy trochę inaczej te elementy poukładać i zmieścić na przykład do jakiejś torby czy większego plecaka. Zweryfikuję jeszcze, czy sklejka ma 12 mm za pomocą suwmiarki. I tak, mamy tutaj 12 mm. Pierwszy raz będę składał ten stojak. Oglądałem wcześniej film producenta, gdzie było pokazane, w jaki sposób to zrobić. Mam nadzieję, że uda mi się złożyć go z pamięci. Włączę także stoper, żeby zmierzyć, ile czasu mi to zajmie. Składanie zajęło mi nieco ponad 2 minuty, także dobry czas. Wymiary całej konstrukcji to w najbardziej wysuniętych punktach około 80 cm długość, około 61 szerokość i 38 wysokość. Myślę, że istotnym parametrem jest także dystans pomiędzy sklejkami, tu gdzie wkładamy koło, i mamy tu około 64 mm. W zestawie jest także płyta czerwona z cieńszej sklejki, której grubość wynosi 6 mm, i służy ona do tego, że jeżeli mamy cieńsze koło i chcemy, żeby tu było bardziej ściśle, to możemy sobie ją włożyć. Hop. No i teraz nawet trochę mniejsze koło nie powinno latać. W zestawie jest także taśma nośna z zapięciem, którą przekładamy, jeżeli oczywiście mamy taką ochotę, bo ona nie jest niezbędna, w tym miejscu, i przekładamy ją przez przednie koło. Jeżeli będziemy wychodzić do manuala, będziemy odrywać przednie koło, no to ta taśma spowoduje, że nie polecimy do tyłu. Mimo że wheelie na rowerze nauczyłem się już bardzo dawno temu, czyli jazda na tylnym kole, korbiąc, pedałując, używając hamulców, no to nigdy nie umiałem i nigdy nawet nie uczyłem się za bardzo jazdy na manualu, czyli wtedy, kiedy nie korbimy, nie używamy pedałów, no i najlepiej też nie hamujemy. Aczkolwiek jak jest jakaś sytuacja kryzysowa, no to ten tylny hamulec gdzieś tam cały czas jest w pogotowiu. Mam nadzieję, że teraz przez kilka dni, jak troszeczkę poćwiczę zarówno statycznie z wykorzystaniem Manual Trainera, jak i podczas jazdy, to trochę się podszkolę i ten manual będzie mi jakoś tam wychodził. Zobaczymy. Będę chciał to również umieścić w tym filmie, jeżeli tam troszeczkę potrenuję i zobaczę, jaki będzie progres. Zamieściłem już swój rower w statywie. Nie użyłem jednego z tych małych elementów. Tu z przodu wyjąłem, z tyłu nie jest w ostatnim wcięciu, tylko jedno wcześniej. Ja mam koła 27,5. Także prawdopodobnie tak to powinno wyglądać. Niepotrzebna też była ta dodatkowa wkładka. Jeżeli chodzi o pasek do przedniego koła, to za chwilę go wyregulujemy. Nie wiem, jak to dokładnie powinno wyglądać. O, teraz już jest napięty. Myślę, że jeszcze minimalnie. Dobra. I spróbuję zrobić pierwszą próbę.
Ok, myślę, że jak na pierwszy raz nie było tak źle. Przy takim, nazwijmy to, trzecim podejściu utrzymałem się już w górze. Natomiast ten pasek był napięty, on rzeczywiście pomaga, bo jeżeli wychylam się do tyłu, no to on mnie trzyma, także już i do tyłu, i na boki jestem praktycznie ustabilizowany, co jest już bardzo proste. Myślę, że trzeba jak najszybciej nauczyć się utrzymywać równowagę bez tego paska i wtedy przełożyć to na jazdę. Po pierwszej próbie na sali wykonałem jeszcze 4, można powiedzieć, treningi. Trwały po około 30-40 minut. Zaczynałem od statycznej pracy w manual trainer, a później próbowałem wykonać manuala w czasie jazdy. Na przebitkach widać, jak wyglądały moje podejścia. Nie wiem, czy różnica jest zauważalna, bo nie było tych treningów dużo, ale ja odczuwam zmianę. Nie mogę powiedzieć, że umiem już dobrze balansować na tylnym kole, ale jak na tak krótki czas, wydaje mi się, że nie jest źle. Kilka słów o manual trainerze. Po pierwsze, platforma jest stabilna i testując ją na różnych powierzchniach nie było z nią żadnego problemu. Nie jest jakaś bardzo ciężka, także można ją przenosić w całości. A dokładna jej masa to 6 kg i 650 g. Po drugie, wejście na oponę jest tak wymierzone, że opona, przynajmniej moja, ma delikatny luz, co moim zdaniem jest plusem, ponieważ wymaga to delikatnego balansu na boki. Ale takiego naprawdę bardzo delikatnego, bo nawet kiedy będziemy już na tylnym kole i zniesie nas trochę na bok, to zapierając się o platformę jesteśmy w stanie wrócić do pozycji. Po trzecie, dobrze, że jest załączony pas asekuracyjny i na początku warto jest z niego skorzystać, tak żeby czuć się bezpiecznie i podczas podrywania przedniego koła nie przewrócić się do tyłu. Od razu mogę zdradzić, że tą samą rolę będzie później pełnił tylny hamulec. Zarówno z pasem, jak i zaciskając hamulec możemy mocno wychylić się do tyłu i bez większych problemów stać długo na tylnym kole, tylko że nie wyrabia to prawidłowej pozycji, dobrego nawyku i nie trenujemy w ten sposób naszej równowagi. Po czwarte, to akurat nie ma związku z nauką manuala, ale platforma może służyć jako stojak na rower stojący w poziomie, a z wykorzystaniem pasa także w pionie. Podsumowując recenzję, manual trainer od firmy Bikelex, uważam, że jest on dobrym pomocnikiem i dzięki niemu możemy nabrać odwagi do podrywania przedniego koła, łapania równowagi przód-tył, ustawiania prawidłowej pozycji do manuala, a także delikatnego balansowania na boki. Należy jednak pamiętać, aby transferować naukę statyczną na naukę podczas jazdy i najlepiej jest trenować jednocześnie jedno i drugie. Mam nadzieję, że ta recenzja i moje wskazówki odnośnie manuala będą pomocne. W opisie pod filmem zostawiam link do sklepu, gdzie można kupić manual trainer od firmy Bikelex. To wszystko w tym materiale. Jeżeli się podobało, to łapka w górę i pamiętaj o subskrypcji z dzwoneczkiem. Biceps, piona!